Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie Morderstwo w Orient Expressie. Z tego co pamiętam, to musimy znaleźć kogoś, kto pali e-papierosy. How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Na tą chwilę nie możemy pani policjantki czy tam pani detektyw przesłuchać. Ale dobra, jak wygląda moja mapa umysłu? Pani Locke i Ratchet. Co łączy panią Locke i Ratcheta? Zdjęcie pluszowej zabawki Daisy w koszu Ratcheta. Pani Locke jest policjantką. Pani Locke ukrywała się przed Ratchetem. Dobra, to połączymy z tym. Pani Locke jest policjantką. Pani Locke ukrywała się przed Ratchetem. Ratchet był pewnie zamieszany w jakieś ciemne interesy. Pani Locke przyglądała się Ratchetowi na peronie. My little grey cells did not let me down. Kontynuuj przesłuchania. Muszę zadać pytania kolejnym osobom w pociągu, poszukam tych, z którymi jeszcze nie rozmawiałem, czyli przesłuchanych 0 na 6 pasażerów. Wyjdźmy zatem z tego przedziału. Chodźmy tędy. Przedział 104, przedział 103, 102. Ale my w tych przedziałach już byliśmy. Coś mi się wydaje, że większość osób będzie w wagonie restauracyjnym. Captain Arbuthnot, I beg your pardon, but could you answer a few questions for me? I'm grateful you found my ticket, Poirot, but now is not convenient. I certainly didn't expect such a resistance. Dlaczego gościu nie chce mnie wpuścić i nie chce ze mną porozmawiać? I need to be sure before accusing the captain. Czy jest jakiś cień szansy, żebym dostał się tam na przykład tędy? Ale nie, widzę, że te drzwi nie są w ogóle interaktywne. Nie mogę zajrzeć do ubikacji. A to ciekawe. To jest mój przedział, nie? 102. Raczej w nim nikogo już nie spotkam. Przynajmniej nie kogoś, z kim mógłbym zamienić słówko. My podróżujemy sami. W toilet nikogo nie ma. Dobra, wagon barowy. Most of the passengers pass by the bar during the day. They eat, drink, write. Maybe I can use this information for my investigation. A co mają robić, podróżując pociągiem? Jaki jest najlepszy sposób na poznanie, kto jest praworęczny, a kto leworęczny? Poproś pana fałszera o to, by patrzył na ręce pasażerów. Wprost zapytaj pasażerów o to, czy są praworęczni, czy leworęczni. Zapytaj Buka, czy ta informacja na temat pasażerów nie jest nigdzie odnotowana. Najprościej to by było się wszystkich zapytać, czy są praworęczni, czy leworęczni. No, not good. No, it's too unreliable. Anyone could lie. Ale nie o to tutaj chodzi. This is wrong. But I'm never far from the truth. No, it is a flight of fancy to think such information. Good. Yes, it could work. He appears to be an observant young man and serves the passengers regularly. Jaki jest najlepszy sposób na poznanie, kto jest praworęczny, a kto leworęczny? Poproś każdego, by wziął coś do ręki. Poproś każdego o napisanie czegoś. Poproś każdego o powiedzenie, którą ręką posługuje się przy pisaniu. Good job. Yes, if I ask them to write something trivial, they may do it instinctively with their dominant hand.
Jaki jest najlepszy sposób na poznanie, kto jest praworęczny, a kto leworęczny? Poproś pana Michela, by zwrócił uwagę na osoby leworęczne. Przypomnij sobie rozmowę z Monsieur Bookiem na temat rąk pasażerów. Przypomnij sobie, które ze sprawdzonych wcześniej osób używały lewej, a które prawej ręki. Adequate. Yes, I will remember which people use their right or left hand. That's the right answer. Szczerze powiedziawszy, to nie zwracałem na to w ogóle uwagi, kto jest prawo, a kto leworęczny. Mademoiselle Debenham, I have a few questions for you. Of course. Zeszła noc. Let's start with your movements last night. There's little to tell. I went to bed and slept. Did you know the man who was killed? I saw him for the first time during lunch yesterday. Did you notice anything about him? Well, if I believed in auras, I might say he seemed dark. Niech napisze swój adres. Would you mind writing your address on this paper for me? Not at all. Osoba praworęczna, osoba leworęczna. No zdecydowanie jest osobą praworęczną. That's it. Mademoiselle Debenham is right-handed. Pani Olson. Do you recall what time Mademoiselle Olson went to get some aspirin from Madame Hubbard? I remember glancing at the clock. She left our room just after 10:30 p.m. Was she away for a long time? About 5 minutes. That confirms what Madame Hubbard told me. Pali. Do you smoke by any chance? No, I never have. Szybka i krótka odpowiedź. Szkarłatne kimono. Do you own a scarlet nightgown? No, it isn't mine. Whose then? I don't know. What do you mean? You do not say, I have no such thing. You say, it isn't mine, meaning that you know who it belongs to, am I correct? Oh, I see. No. I woke up this morning about 5 a.m. with the feeling that the train had been standing still for a long time. I opened the door, and I saw someone in a scarlet kimono some way down the corridor. Her back was turned. It was impossible to see who it was. I understand. Dobra, porozmawialiśmy sobie na wszystkie tematy. Thank you for your assistance, mademoiselle. Kontynuuj przesłuchania. Bardzo chętnie. Mademoiselle, I am sorry to disturb you, but I need to ask you a few questions. Are you the investigator? I am. We are lucky you are on the train. What do you want to know? Ale jaką dumę poczuł, jak sobie tego wąsika poprawił. Zeszła noc. I hear, mademoiselle, that you were the last person to see the murdered man alive. I do not know. It may be so. I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. It was a most awkward mistake. You actually saw him? Yeah, he was reading a book. And what did you do after that, mademoiselle? I went in to the American lady, Mrs. Hubbard. I asked her for some aspirin, and she gave it to me. I usually carry extra aspirin for the refugees, but I gave mine to a camp in Turkey. They needed it more than me. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Zawód, gospodyni, detektyw, pielęgniarka. Wiek. 27 lat, 46 lat, 72 lata. Wydaje mi się, że 72 lata to może być troszeczkę za dużo. Aczkolwiek spróbujemy. I jakiej narodowości ona jest? Niemka, Włoszka, Szwedka? Wydaje mi się, że Włoszką nie jest, ponieważ nie ma takiego typowo włoskiego akcentu. Albo Niemka, albo Szwedka. I must admit I'm not right this time. Think, Poirot, that is not a good answer. No nie mówcie, że jest to Włoszka. This is wrong, but I'm never far from the truth. Zdecydowanie jest młodsza. No, not good. I must admit I'm not right this time. Et voilà. Dobra, troszeczkę to długo trwało, ale szczerze powiedziawszy, to tak się jej nie przypatrywałem. Drzwi łączące przedziały. Did Mrs. Hubbard ask you whether the communicating door between her compartment and that of Monsieur Ratchet was bolted? Yes, And was it?
Yes. And after that, what did you do? After that, I went back to my compartment, took the aspirin, and lay down. That was around 10:50 p.m. Z kim dzieli przedział? Is there anyone else in your compartment? Yeah, a young English lady. Very nice, very amiable. After the train left Winkowski, did she leave the compartment? No, I am sure she did not. Why are you so sure, if you were asleep? I sleep very lightly. I am used to waking at a sound. I am sure that if she had come down from the berth above, I should have awakened. Did you yourself leave the compartment after that? Not until this morning. Szkarłatne kimono. Do you have a scarlet silk kimono, mademoiselle? No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. Pali. Do you smoke, mademoiselle? No, I can't stand the smell of tobacco. Niech zapisze swój adres. Perhaps you will be so amiable as to write me down your address. With pleasure. Która z jej rąk jest dominująca? Pisze zdecydowanie prawą ręką. Mademoiselle Olsen is indeed right-handed. This was a very interesting conversation, mademoiselle. I thank you. If you have any other questions, I'll be in my compartment. Good luck, Mr. Poirot. Dobra, przesłuchaliśmy 2 postaci z 6. Nowy węzeł. Co to jest sprzeczność? Wybierz 2 elementy świadczące o sprzeczności między zeznaniami pani Debenham i pani Olson. Pani Olson położyła się spać około 22:55. Według pani Olson pani Debenham przespała całą noc. Pani Olson wzięła aspirynę o 22:30. O 5 rano pani Debenham widziała na korytarzu kobietę w czerwonym kimonie. Pani Olson całą noc nie opuszczała swojego przedziału. Pani Olson położyła się spać około 22:55. O 5 rano pani Debenham widziała na korytarzu kobietę w czerwonym kimonie. Według pani Olson pani Debenham przespała na całą noc. Pani Olson usłyszałaby panią Debenham opuszczającą przedział o 5 rano. Strange, this story. If Mademoiselle Olsen is such a light sleeper, why didn't she tell me about Mademoiselle Debenham getting out of bed? She even made a point to tell me the opposite. That was easy. Muszę zadać pytanie kolejnym osobom w pociągu. Poszukam tych, z którymi jeszcze nie rozmawiałem. Muszę wiedzieć, którzy podejrzani są praworęczni, a którzy leworęczni. Mogę poprosić ich o zapisanie ich adresów. Przesłuchanych pasażerów 2 na 6. Pani Hubbard jest prawo czy leworęczna? Right. Pan Michel jest prawo czy leworęczny? Zdecydowanie pisze prawą ręką. Good. That was easy. Proszę pana fałszera, by udał, że jakiś problem z formularzami dotyczącymi alergenów i że trzeba wypełnić nowe. Gdy pasażerowie będą to robić, łatwo będzie mu zaobserwować, którzy z nich są prawo, a którzy leworęczni. Muszę zapytać przesłuchane już przeze mnie osoby, czy korzystają z papierosów, czy znają kogoś takiego. Pani Hubbard nie pali. Great. Pan Michel. Mi się wydaje, że on pali, bo kiedyś była mowa, że wyszedł na papierosa z przedziału. Well done. Pan Masterman nie pali, korzysta z papierosa? Pali. Wydaje mi się, że ten gościu nie pali. I do not think that's the right answer. Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Nice.
Pan McQueen nie pali. Zresztą on chyba mówił, że nienawidzi zapachu tytoniu. I must admit I'm not right this time. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. Dobra, coś mi się popierdzieliło. Good job. I'm right again. That happens to me a lot. Pewnie gdybym zaznaczył to w tym odcinku, w którym ich przepytywałem, to bym to zaznaczył bezbłędnie. Ale ciężko jest tak wszystko kodować i zapamiętywać. I'll observe her instead. I'll keep an eye on them instead. Nowy węzeł, dominujące ręce. Dobra, ta pani pisze prawą ręką. Ten trzyma filiżankę oburącz, ale ucho trzyma w prawej ręce. I ten też w prawej ręce. Dobra, czyli mogę założyć, że wszyscy są tutaj praworęczni. My little gray cells did not let me down. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? Zeszła noc. It is, of course, about the murder of Monsieur Ratchet. Can you tell me your movements last night? I understand. Yesterday evening, I took a break at Winkowski station with Hotaru. We then went to our quarters in the staff accommodations, a section of the luggage car. Freya was there reading, and I went to bed right after. Freya is there now, I think, and Hotaru is in the kitchen. They can verify my story. What time was this? 11:30 p.m. or a bit after. The snow is beginning to fall heavily. I see. Thank you. Niech zapisze swój adres. Can you write your address on this paper, please? You want to pay me a visit? Who knows, Monsieur Fauché? Osoba praworęczna. He is right-handed, there can be no doubt. Are you a smoker? I'm trying to quit, but yes. I'm now down to just one pack of cigarettes a week. If you're looking for a heavy smoker, you should talk to Hotaru. Dobrze, czyli wiemy, że ten pan pali papierosy. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Halo, czy ktoś jest w schowku? Nikogo tutaj nie ma. W toalecie też nikogo nie ma. Ha, dziwne by było, jakby ktoś tam siedział, a my byśmy sobie tak po prostu weszli. Dobra, pozostał nam wagon restauracyjny. Jest Bóg. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I'll report to you as soon as I can. Nikt tu nie siedzi, aż dziwne. Gościa chyba brzuch boli. Ah, Monsieur Maury, would you have a few minutes to give me? I have some questions to ask you. Do I look like I can answer questions? The room is spinning. My head is about to explode. You were celebrating last night? Celebrating? When Freya always wins. Ah, what am I saying? If you want my answers to your questions to make sense, help me recover. You see there, the magnet on the fridge. That is my special recipe. I call it my day after survival tonic. If you could make me my special tonic, I might survive long enough to answer your questions. Jean knows the recipe very well. He can help you with the preparation. Very well, Monsieur Maury. If I must, I must. I will make you your day after survival tonic. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Zdecydowanie jest szefem kuchni. Japończyk.
No, ma takie azjatyckie rysy twarzy. Wiek młody, 20 lat. No, not good. Nie, dobrze. Lekarz na pewno nie, inżynier na pewno nie. Czyżby miał 55 lat? Kurde, no nie powiedziałbym, że ma 55 lat. Et voilà. Nie wygląda na takiego. Serio. Ja bym powiedział, że ma 20. Albo dobra, już coś koło 25. Ale 55? A zresztą ci Azjaci to oni zawsze młodo wyglądają. Tonik, dzień po apokalipsie, sok z połowy cytryny, 150 ml wody gazowanej, 6 listków mięty, 50 ml soku z imbiru. No dobra. Cytrynę potrzebuję. Listek mięty. Gdzie ja znajdę cytrynę? Ale tutaj nic nie ma. I can use this lemon squeezer to get juice if I find fruit. No właśnie, tutaj owoców nie ma. O, a tu jest cytryna. Świetnie. Tonik. I'm missing half of the tonic ingredients. Zabrany obiekt, woda gazowana. Imbir. Czyli tak, mamy wodę, mamy miętę. Nie wiem, no wydaje mi się, że mamy wszystkie składniki. I have all the ingredients for Monsieur Maury's tonic. I have to go and see Monsieur Fauché so he can prepare it for me. No tak. Jest to barman. Świetnie umie robić koktajle i tak dalej, i tak dalej. Na pewno mi tutaj przyrządzi fajnego drina. Będzie mieszu, szuru, buru. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course, how can I help? Tonik, dzień po apokalipsie. Monsieur Fauché, I need your help to prepare a cocktail. What is this phrase? This is music to my ears. What can I fix for you? A mojito? A gin and tonic? Or perhaps a martini? Shaken, not stirred? It's not for me, but for Monsieur Maury. Ah, his day after survival tonic. Unfortunately, I know it well. Here is everything that was listed on the magnet. Excellent! I can take it from here. Mr. Poirot, I'm uncertain about the lemon juice. Is it half a lemon or full lemon for the recipe? Połowę cytryny. Half a lemon. I can't remember if Hotaru prefers it with ginger or without. Do you remember? Zdecydowanie z imbirem. I can assure you that he will want the ginger. There you are, sir. Hotaru will be himself again. Excellent. Thank you very much. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem i składniki są idealnie dobrane. Here you go, Mr. Maury. I hope this will help you. Thank you very much. Please give me a moment while this takes effect. It will be a while, I'm afraid. But I will not move from the kitchen. Since I have to wait, do you know where I can find Mademoiselle Nielsen? She is in the staff quarters in the luggage car. If the door is locked, John will have the key. Thank you. I will return. I hope you have a speedy recovery. Czyli musimy udać się do wagonu bagażowego.
A wagon bagażowy znajduje się... No dobra, chyba w nim właśnie jesteśmy. It's locked. Zamknięte. Czyli muszę zdobyć kluczyk. Wszystkie toalety sprawdzamy. Klucz i przysługa. Monsieur Mori told me that you are the one who has the key to open the luggage car door. I will need it. Yes, that's right. Here it is. Please don't forget to give it back to me. I will not forget, Monsieur Fauché. Po co ktoś miałby się zamykać w luku bagażowym? I have a favor to ask. Could you visit the passengers who are in their rooms and explain there has been an error with their allergy and diet form? But, Monsieur Poirot, I made no errors. Of course not. Call it a computer error. Yes, it is possible, but even if I can see this is part of your investigation, I do not understand it. I would ask that you observe which hand each passenger uses. Ah, you wish to know if they use the right or left hand when they write. That is my intention. I will take on this mission for you. Excellent. Wyśmienicie. Nam udało zdobyć klucz. Chodźmy zatem do przedziału bagażowego. Ale serio, po co ktoś miałby się tam zamykać na klucz? Czyżby ktoś się czegoś obawiał? That's it. It's open now. Empty rum bottles? Gry w karty. A deck of cards. I suspect they were reading diamonds and spades instead of books. To wygląda jak whisky jakieś. Ale nie widzę żadnych punktów interaktywnych. Mamy wąsy. Haha! Golden mustache. Pierwsze na 3. Nieźle mi idzie, nie? Hello, Mademoiselle Nielsen. May I ask you a few questions? I don't have a minute. My career is ruined, and it's not my fault. But how did this terrible thing come to pass? My supplies, passenger luggage, our living space. There is so little room. I gave the cargo handlers in Istanbul strict instructions how to stack my crates containing the ingredients I need for my desserts. So as one box is used up, it can be discarded. And these fools of cargo handlers did not follow your instructions? Ignored completely. I have 4 crates that must be moved from there to here to correct the order they are stacked. But placing the wrong crate on top of a smaller crate will crush it, its contents, and my career. Calm yourself, mademoiselle. I understand. So, the problem is these 4 crates must be moved there, but carefully. Yes. I have to move these 4 boxes from this location to here. But there is not much space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller crate will be destroyed. The problem is clear. I shall assist you. No dobra, czyli będziemy mieli tutaj łamigłówkę kolejną. Prościzna. Et voilà! You are a lifesaver. Or at least a dessert saver. Thank you, thank you. I will gladly answer your questions.
Zeszła noc. Can you tell me your movements of last night? Last night after dinner, I stayed in the kitchen until 12:15 a.m. Then I joined Jean and Hotaru in our quarters. Then all of us read quietly in our beds until we fell asleep. A very studious staff. However, Monsieur Maury doesn't seem to have followed the same literary pursuit as the others. And these rum bottles, do they have something to do with his hangover? Konfrontacja. Który z tych zdań zawiera kłamstwo? Zostałam po kolacji w kuchni. Potem dołączyłam do Juana i Hotaru w naszych kwaterach. Wszyscy czytali po cichu w łóżkach, aż zasnęliśmy. Albo to, albo to. Wszyscy czytali po cichu w łóżkach. Chyba nie do końca. I rather think that you didn't just read last night. What makes you say that? Puste butelki, ból głowy pana Moriego, talia kart. I spoke to Monsieur Maury. He seemed to be quite hungover. He even asked me to make him his day after tonic. He blurted out, "Freya always wins." Wins what? Looking around, it is clear you were gambling and drinking most of the night. You don't understand. It's late when we're off duty, but we need to unwind. And now there's been a murder? Yes, I admit it. We went overboard last night. But please don't tell Mr. Book. It's against regulations. We could all be fired. Mademoiselle, I realize your difficult jobs have been made more difficult. But as you say, there has been a murder. I must have the truth. Of course. I'm so sorry. It's not such a crime. I'll leave it there and check in with Monsieur Fauché. Niech zapisze swój adres. Would you mind writing your address on this paper? I'm asking everyone on the train for addresses, in case I need to contact them once they leave the train in Paris. I understand. Jest praworęczna. Yes, that's it. Mademoiselle Nielsen is right-handed. Zapytajmy się, czy pali papierosy. Do you smoke? No, I never have. Thank you. No dobra. Thank you for your answers, Miss Nielsen. You're welcome. Pani Nielsen jest niepaląca. Poprosiłem pana Fuschera, by przyglądał się pasażerom w celu ustalenia, który z nich są prawa, a którzy leworęczni. Pora sprawdzić, czego się dowiedział. Tonik pana Moriego na pewno zdążył zadziałać. Powinienem sprawdzić, jak się ma. Mam nadzieję, że będzie czuł się już o wiele lepiej i zechce ze mną porozmawiać. Dobra, widzę, że Tonik postawił go na nogi, ale ma jakiś dziwny tatuaż. How are you? It's better. Thank you. Then may I ask you some questions? It will not take long. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. Zeszła noc. Très bien. Can you tell me your movements last night? Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read for a short while, then went to bed early. Reading? I'm not sure you have recovered enough to tell me the truth. Don't waste what little energy you have recovered to lie, Monsieur Maury. Yes, sorry, Mr. Poirot. You're right. It obviously wasn't reading that made my head hurt like that. But if you told Monsieur Book, it could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. Thank you. Niech zapisze swój adres. Please write your address on this paper. My address? I don't see why. I think I hear Monsieur Book approaching. My address? Yes, of course. Jest praworęczny. Another right-handed person. Not surprising, most people are. You are a heavy smoker. My job. It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? A banana flavor? Oh, yes.
The smell disgusts me. What is wrong with the good tobacco? I do not have time to answer that. Who is it? I've only seen one person who vapes. It's Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot, I see. Może dlatego nie chciał z nami porozmawiać i nam otworzyć. Your testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Mori. My palate depends on your good health. Musimy przesłuchać pana Arbuthnota. No dobra. Zwróć klucz i zapytaj, jak przysługa. Here is your key. Thank you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. She is right-handed as well. You have exceeded my expectations. Well done. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Czyli jeszcze musimy się dowiedzieć, którą ręką posługuje się panna Dragomir i kapitan Arbuthnot. Monsieur Fauché, may I... Of course, how can I help? Prawda o wydarzeniach ostatniej nocy. So, Monsieur Fauché, are you trying to hide things from me? I know about your little party last night. You are not a detective for nothing. I'm sorry, Monsieur Poirot. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Dobra, klasa pierwsza. Czy my pamiętamy, w którym przedziale był kapitan Arbuthnot? I czy to była klasa pierwsza? Chyba nie. Captain Arbuthnot, I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the police? All right. Come in if you must. Wejdźmy zatem. I have just a few questions for you. Very well. Let's hear them. Spotkanie z panią Debenham. The young English lady, Mademoiselle Debenham, was at the Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there? We exchanged a few words. Fellow Brits abroad, that sort of thing. Relacje z panią Debenham. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Bouc, thinks the assassin is a woman. And that is enough to accuse her? She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. Ah, did she tell you so? Well, yes, maybe she did. She may have commented once upon his somewhat unpleasant appearance. If a woman is concerned, as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. It is clear that the captain is defending Miss Debenham, a woman he supposedly doesn't know very well. Zeszła noc. What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen, the secretary of the man who was killed. We were in his compartment. He was a friend or acquaintance of yours? No, I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner,
and the conversation continued into the early hours. Until what time was that? Until 1:45 or so. Then I retired to my room and went to sleep. Coś niezwykłego. There is nothing you can recall last night that in any way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the first-class corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. I know there's nothing in that, but it was the furtive way it was done that caught my attention. Struck me as a bit odd. I understand. Thank you for letting me know. Niech zapisze swój adres. Could you write down your address here, please? My address? If you insist. Jest praworęczny. This man is right-handed. Płyn do papierosa. Is this e-cigarette liquid yours? What flavor is it? Banana. Well, that is awkward. That's my flavor of choice. But I have no idea what it was doing there, whatever. Can you explain how it ended up there? I have no idea. I never entered the man's room, Poirot. That's the truth. Thank you, Captain. You're welcome. Wybierz 2 istotne szczegóły pokryte podczas przesłuchania kapitana Arbanota. Na miejscu zbrodni znajdował się Liquid. Pan McQueen potwierdził, że rozmawiał z kapitanem Arbanotem do 1:45. Kapitan Arbanot jest jedyną osobą w pociągu korzystającą z papierosa. Do morderstwa doszło najwyraźniej między północą a 1:45. Nie mogę oskarżyć kapitana Arbanota. Płyn do papierosa znaleziony na miejscu zbrodni należał do niego. Mężczyzna ma jednak alibi na czas morderstwa. Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Even if this liquid in Ratchet's room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. That was easy. Dobra, czy coś my jeszcze tutaj możemy wydedukować? Wygląda na to, że w pociągu jest 2 morderców. Muszę zadać pytanie kolejnym osobom w pociągu. Poszukam tych, z którymi jeszcze nie rozmawiałem. Czyli musimy skonfrontować się z panią Olson i kontynuować przesłuchania. How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Pardon this intrusion, Mademoiselle Olsen, but something you told me earlier confuses me. Oh, please, come in. How can you be sure Mademoiselle Debenham was in bed all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. Konfrontacja. Które z tych zdań zawiera kłamstwo? Mówiłam panu, że mam bardzo lekki sen. Budzi mnie byle odgłos.
Gdyby Fräulein Dabenham wstała z łóżka, z pewnością bym ją usłyszała. Tego ranka wstałam około 8, a ona smacznie spała. I know there is a clue somewhere to prove she's lying. I na pewno nie jest to to. Budzi mnie byle odgłos. Mówiłam panu, że mam bardzo lekki sen. Oh, the truth cannot hide from Poirot forever. Okej. Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? Pani Dabenham obudziła się o 5. Pociąg się zatrzymał. Ból głowy. I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very soundly not to have heard it. Oh, but does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night. Thank you for your testimony. Chyba przesłuchaliśmy wszystkich, tak mi się przynajmniej wydaje. Nowy węzeł, alibi. Kto ma alibi, które może potwierdzić ktoś inny? Dobra, tym, kto ma jakie alibi, zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i z pozdrowieniem od Herkulesa Poirot. Hej!